Cześć wszystkim, tu Włodek. Cześć, to Sławek. No, witamy Was. Spotkaliśmy się przy ładowarce Tesli w Rzeszowie i ja skorzystam z okazji i przypytam Władka odnośnie rzeczy, które mnie interesują o Tesli i są dla mnie nowością, a dla niego to jest oczywista oczywistość, ale będzie mu łatwiej na moje pytanie odpowiadać, a Wy przy okazji będziecie mogli dowiedzieć się czegoś więcej wchodząc na jego kanał i jakby bez konieczności szukania wstecz filmów, o których on mówił od kilku lat na temat samochodów elektrycznych. Tak, a ja przede wszystkim tu, bo tu stoi samochód Sławomira, to jest Szkoda Octavia, ja podpytam o tej hybrydzie. Super, przepraszam bardzo, potem Octavia, potem się pojawiła, faktycznie, bo ja mam tu Teslę swoją, model 3 Long Range do końca 20 roku, ale już facelift, a tu jest Octavia Superb, przepraszam. Troszkę większy. To wytnę to. Nie trzeba wycinać. To jest hybryda ładowana z gniazdka, bardzo powoli ładowana, bo ma magazyn energii pojemności 10 kWh, a ładuje się ją 3,5 godziny, także to nie jest dużo, ale to jest po prostu silnik elektryczny, który służy mi do jazdy wokół komina i powiem szczerze, że 50 km zasięgu wystarcza na 90% czasu użytkowania samochodu w mieście. A jak jadę gdzieś dalej do Chorwacji, to mam paliwo i nie muszę w ogóle martwić się, tak jak teraz Władek, o to, czy mam wolne miejsce do ładowarki. On się nie martwi, on ma Teslę, ale prawda, ktoś inny, co ma elektryka, musi planować trasę. Ja tankuję, jadę, ale wokół miasta korzystam z tego przywileju, że mam silnik elektryczny, ale oprócz tego, że mam silnik elektryczny, mam wszystko na prąd, czyli chłodzenie, grzanie samochodu i tak dalej. Auto mi się nagrzeje w zimie przed odjazdem, ochłodzi latem, mogę stać na parkingu w samochodzie i mieć włączony silnik, bo elektryczny silnik jest włączony, więc działa mi klimatyzacja. Wszystkie przywileje samochodu elektrycznego mam, plus mam dodatkowo silnik spalinowy. Taka, wiadomo, jak hybryda. No ale przede wszystkim masz prąd słoneczka w domu i w pracy. Tak, oczywiście mam fotowoltaikę, która mi daje darmowy prąd, czyli opłacony z góry, ale tak naprawdę mam ją od 7 lat, więc już to opłacenie z góry się zwróciło i teraz mam częściowo za darmo, no bo mogę go wydawać na inne rzeczy. Mogę dom ogrzewać prądem, mogę podlewać ogród i tak dalej, ale też ładować mogę swój samochód, no i dzięki temu za darmo jeżdżę tym samochodem, ale nawet gdybym płacił za ten prąd, to silnik elektryczny jest tak ekonomiczny, prąd jest mimo wszystko na tyle tani, że to jest równowartość około 3 litrów paliwa na 100 km. Tak. A wygoda jazdy, przyspieszenie, dynamiczność jest tak duża, bo ktoś mówi tak, na przykład Waldek, że kupujemy samochód elektryczny i potem już nie chcemy spalinowym jeździć. Ale są dwa różne samochody i może się wydawać, że ten elektryczny jest troszkę lepszy. U mnie to jest ten sam samochód, ten sam dokładnie, dwa silniki. I ja widzę, jak mi się kończy prąd w samochodzie, to jest mi smutno, że muszę na benzynie jechać. Inne przyspieszenie, jakiś hałas, wibracje i tym podobne rzeczy. Także naprawdę elektryczne samochody, silniki, napędy, to jest sam komfort jazdy, ta przyjemność jazdy. A jaki przebieg masz? Ile zrobiłeś kilometrów? 40 000 kilometrów będzie w tym momencie. Okay. Dużo mniej jeżdżę na trasach dalekich, niż bym jeździł, gdyby nie ten okres zwariowany w tym momencie. Dlatego mam samochód, taki limuzynę, która ma mi służyć do jazd dalekich 1500 kilometrów, a zrobił się z tego samochód taki bardziej lokalny, ale bardzo wygodny i bezpieczny. Tak, bo ja zrobiłem ze stycznia 2021 roku, bo wtedy na tablicy postawiłem 84 000 już kilometrów. Znaczy, gdybym miał Teslę, to bym pewnie zrobił 100 000 kilometrów, bo bym jeździł dla przyjemności wokół swojego domu. To jest ta różnica jakby. A tutaj trudno, prawda, jeździć Skodą dla przyjemności wokół domu, aczkolwiek naprawdę przyjemny samochód. Jeden z moich lepszych, a już miałem chyba z 8 albo 9 samochodów, bo kiedyś taką podjąłem decyzję, że co 3 lata wymieniam samochód na innej marki, żeby w swoim życiu poznać naprawdę, jak się jeździ samochodami, jak się zachowują poszczególnych marek. Aha, to już czas, już wkrótce na wymianę. Tak, ale po pierwsze rynek samochodowy teraz jest zwariowany i ciężko coś fajnego znaleźć. Trzeba czekać rok na coś fajnego. I po hybrydzie to jest tak, albo pójść w kierunku elektryka i ten elektryk, no może Tesla właśnie, jest fajny, a już cofać do tyłu to
bym nie chciał. To już, to jakbyśmy teraz wrócili do socjalizmu, po prostu. Słyszałem taką opinię, że jak człowiek spróbuje tej jazdy czystej elektrycznej, kiedy jest po prostu przyjemniej, to już nie chce się wracać do zwykłego. Ja zawsze tak trochę siadam do samochodu żony, kurczę, trzeba, nie? I tak to niestety jest. Dokładnie. Tesla teraz, ja wczoraj byłem na serwisie i słyszałem, bo ludzie przychodzili tam zamawiać, odbierać. I oni się chwalili, że w 7 dni pan dostanie samochód. Ja nie wiem, czy to mówiono o tym, że na przykład ze Stanu, czy to w ogóle tak szybko, oni tyle może mają przywiezione, że mają każdą konfigurację na życzenie klienta i mogą oddać. Nie wiem. Z Berlina w końcu. Z Berlina mamy fabrykę, która już produkuje na pół gwizdka, ale ten gwizdek to jest tak wielki, że te pół to jest tak robi robotę. W związku z tym, trudno powiedzieć, ale są. Tesla właśnie obniżyły ceny i skróciły bardzo mocno proces produkcyjny. Dobra, tyle o mnie, a teraz pytania. Pierwsza rzecz. Jesteśmy teraz na ładowarce Tesli koło Rzeszowa. Zobaczcie sobie. Czy musiałeś rezerwować tą ładowarkę jedną tutaj z Warszawy? Nie musiałem rezerwować. Dobrze, a wiedziałeś, że masz wolne miejsce, że warto zjechać z autostrady i podjechać te 5 km tutaj, żeby... Wiedziałem, bo mi pokazywała Tesla na mapie. To jest planowanie trasy, więc Tesla po prostu, jeżeli już zrobi tą trasę, to oznacza, że tam będzie ładowarka. Czasami jak jechałem przez Austrię, na przykład latem, kiedy były urlopy i dużo było ludzi, to na bieżąco samochód zmieniał trasę i mówię, nie, już nie jedziemy do tam w Wilach takiego miasteczka, tylko jedziemy aż do Włoch, bo w Wilach obydwa superchargery są obladowane i teraz tam oczekiwania stanowi 20 minut, na przykład na wolne złącze, więc dlatego ona to wie, ile samochodów tam się zmierza i ona na bieżąco zmienia jakby nawet ustawienia nawigacji we flocie, która cyrkuluje. Aha, ale czyli w sumie tak naprawdę Tesla prowadzi się do tego miejsca, więc też wie, że w tym samym momencie prowadzi 5 innych samochodów, więc nie jest tak, że teraz jest wolne, z autostrady zjechałeś, a po 5 minutach zapełniły się miejsca. Czyli to jest zabezpieczone. Tak. I podłączyłeś się do ładowania w tym momencie, ładujesz się wolniejszym tempem, ponieważ stoją w tym momencie 2 samochody. Tak. I Tesla w jakiś sposób rekompensuje ci finansowo ten czas? Nie. Płacisz za kilowatogodzinę. Tak. Tu cena jest podzielona na 2 strefy. Strefa tanich godzin i droższych godzin. Teraz są tanie godziny. Bo jest święto dzisiaj? Nie, po prostu mają od 16 do 20 mają droższe godziny. Takie godziny pik obladowania. Rozumiem. Nie? I nie wiem, tak kupują prąd. Tak a jaka jest cena teraz? Mniej więcej. Muszę sprawdzić. Albo złoty 75 za kilowatogodzinę, albo złoty 90. To w tych przedziałach mniej więcej się waha. A w drogich godzinach? W drogich godzinach może być ponad 2 zł, tam 2,10, 2 zł. Tak. To my w domach, w firmach płacimy około złoty 40 w tym momencie, 2022 rok, czerwiec. Mówię to dla potomnych, żebyście widzieli, że ta cena nie jest bardzo wysoka, ale też nie jest niska. Nie. I jakie masz spalanie kilowatogodzin na 100 km w tym momencie? Teraz dojechałem z Warszawy, z Piaseczna wyjeżdżałem dokładnie, to spalanie mi wyszło 180 watogodzin na kilometr, czyli 18 kWh na 100. 18 na 100 razy 2, czyli 36 zł, tak licząc można na 100 km, 36 zł dzielone przez 6 zł za litr paliwa, czyli równowartość 6 litrów paliwa. Nie, tak 5-6 w tym momencie. Różnica, tylko w domu, to jest tylko w trasach, nie? Bo w domu na przykład ja nie mam paneli, ale w Starogardzie Gdańskim u nas 3 bezpłatnych komunalnych ładowarki w tej chwili. Więc ciągle są i korzystamy tam, społeczeństwo elektromobilistów korzysta z tych ładowarek. Na PlugShare sobie pokazujemy, że jesteśmy, ile godzin będziemy tam ładować, no i tak sobie jakoś nam idzie, nie? Ty mieszkasz w bloku czy w domu? Nie, mieszkam w domu. Aha, czyli masz normalnie możliwość ładowania też z gniazdka domowego bez problemu. Tak. Tylko, że teraz ja już wyczerpałem te 2000 kWh limitu, przy czym nie ładowałem samochodu od 15 stycznia,
ale dom i Wiadomo. 5 osób mieszka, więc 2000 już poszło i teraz mi wskoczyło 1 złotówka w nocnej taryfie. A, no to jest tak, ale aczkolwiek jak masz darmowe alternatywy ładowania za darmo, no to nie ma sensu ładować w domu. Tak. Mamy 2 ładowarki tutaj, Tesli, i każda z tych ładowarek ma 4 jakby te pistolety ładujące. Ale mówisz, że tylko mogą się 2 samochody ładować naraz. Dlaczego są 4 te końcówki? To jest Supercharger, teraz go pokażę. To jest Supercharger tak zwany wersji drugiej. Podejdźmy do niego bliżej będzie. Podejdźmy do niego bliżej. O, co prawda jest hałas, nie? Tej ładowarki. Jedna ładowarka i to jest druga wchodząca do samochodu. I tam mamy to samo. To duże pudło. To jest jedna ładowarka. Tak. O, tu jest jedna, tam dalej jest druga, ale tam dalej jakieś 10 metrów dalej. Mamy jedno pudło na jeden samochód, ale 2 wyjścia. Tak, ma 2 złącza. Więc powiedz mi, dlaczego są dwa te złącza? Znaczy 2 złącza są po to, że Tesla miała w swoich samochodach różne złącza. Do Europy były importowane samochody, najpierw S-ki, Model S i Model X i oni mieli małe miejsce w ogóle na port ładowania, tam jeszcze z tego amerykańskiego portu Tesli i dało się tam wsadzić tylko port Type 2, który Tesla przerobiła, żeby to złącze przyjmowało też moce do 150 kW. Czyli miało prąd stały przy Tak, miało i stały, i przemienny. I dlatego dla starych Tesli, S-ki, X-y od 2013 roku mają te złącza Type 2. A dla nowszych Tesli, bo to jest już europejski standard CCS dla szybkiego ładowania, to dla wszystkich nowszych Tesli, w tym nowych S i X, mają złącze CCS 2. Nowe ładowarki nadal mają też po 4 wyjścia, czy już te najnowsze mają tylko nowe złącze? Nie, niestety nie. Nowe ładowarki, tak zwane Supercharger w wersji 3 czy Supercharger w wersji 4 mają już tylko złącze CCS, to europejskie, standardowe i jeżeli stary samochód tam przyjedzie, to musi posiadać przejściówkę. To się nazywa CCS Retrofit, zamawia się w serwisie, tam coś się wymienia w portu ładowania, też elektronika jakaś i idzie do tego też przejściówka, którą wsadza się na pistolet i wtedy ładuje. Dobrze. Ile czasu będziesz ładował samochód? No jak sprawdzaliśmy, było już 50 parę procent i ja mam teraz limit ustawiony na 100, to mi pokazywało 45 minut. Od 0 do 100? Od 10%? No od 50 coś do 100%, bo to taka najgorsza. Żeby dojechać do Przemyśla, to ja potrzebowałem tu stać na ładowanie 10 minut. Ale ja jeszcze chcę wrócić stąd, a w Przemyślu nie ma szybkiej ładowarki. Więc dlatego ja tutaj już bez całego planu po prostu daję samochodu, my teraz nagrywamy filmik, daję samochodu tyle naładować, ile on weźmie i wtedy będzie zapas. Czy tak. Tesla pozwala Ci ładować tyle, ile chcesz, czy oni w zależności od obłożenia ładowarek ograniczają Ci ilość energii, którą możesz pobrać? Faktycznie mogą wstawić limit odgórnie, czyli sytuacja może wyglądać tak, że jest bardzo obłożona ładowarka, nawet jak tam jest 8 stanowisk, ale jeszcze jakieś samochody tam zmierzają do tej ładowarki, a poszedłeś sobie na obiad i w trakcie obiadu dostajesz na aplikację, że ze względu na obłożenie mocne tej ładowarki, Tesla teraz wprowadziła wszystkim samochodom limit 85% naładowania. Czyli twój samochód będzie naładowany do tego limitu za 10 minut. Jeżeli się nie zgadzasz z tym, to ręcznie zmień ten limit u siebie w aplikacji. Aha, czyli można poprosić ich do 100%, bo do końca nie wiedzą, gdzie ty jedziesz, co potrzebujesz, prawda? Na przykład wybierasz się do Lwowa i wiesz, że w ogóle prądu nie będzie i masz na styk pod warunkiem, że załadowałeś w Rzeszowie do 100%, albo jeździsz sobie wokół Rzeszowa i tak naprawdę ci wystarczy nawet 20%. Dokładnie. Czyli można poprosić ich i wtedy się zwiększą. Co się dzieje, jeżeli ładowarka kończy ładować, a ty jesteś na obiedzie i nie przyjdziesz do niej i nie odjedziesz stąd, nie zwolnisz miejsca? No mogą, ale nie muszą pobrać za blokadę ładowarki płatność tam. Za minutę chyba 4 zł nawet może być. Aha, czyli staje się automatycznie płatnym miejscem parkingowym. Tak. Ale taki 4 złotówki minuta.
Rozumiem. Czyli w Warszawie na przykład nie opłaca się znaleźć ładowarki i mój dobra, mam cały dzień zakupu w Warszawie, mam darmowe miejsce, bo będę ładował, pójdę i wrócę po 5 godzinach. Nie opłaca się. Nie. Ale tobie nie zdarzyło się jeszcze, że pobrali ci, a miałeś długie spóźnienia? Czy tak raczej... Nigdy nie miałem spóźnienia. Aha, no to jak nie miałeś nigdy, to ci nie pobrali. Tak. To logiczne. Dokładnie. Czy musisz wpisać trasę samochodowi, gdzie jedziesz, żeby to wszystko optymalnie działało? Czyli podajesz finalną trasę i on wtedy na tej podstawie oblicza ci, gdzie możesz ładować samochód. Znaczy, korzystam głównie z nawigacji w Tesli, z tej podstawowej na tym dużym ekranie i wpisuję tam, gdzie jadę i Tesla wtedy planuje zgodnie ze swoimi tylko ładowarkami. Ona mi nie mówi jechać na ładowarkę Orlen czy Greenway czy gdzieś, ona tylko liczy na swoje, bo zna tylko swoje ładowarki, jak działają i czy działają, czy nie. I czy jest kolejka, czy nie. Ale ja mogę też korzystać i korzystam w telefonie na przykład, albo też mogę odpalić w przeglądarce Tesli Better Route Planner, taki jest do planowania tras. I on wtedy mi mówi, on też szczytuje dane samochodu, bo ja tam podałem login swój Tesli. I on mi mówi, ok, a tu ci bardziej się opłaca podjechać na Greenway, bo jest na trasie, a nie trzeba gdzieś tam zjeżdżać i 40 minut w Rzeszowie zjeżdżać, a tam faktycznie lepiej Tesla. I żeby tak zrobić, żeby Tesla już mi nie wariowała, to ja wtedy wpisuję tą ładowarkę alternatywną jako cel do nawigacji i tam jadę, nie? Rozumiem. No bo gdyby się okazało, że jesteś w takim miejscu, na przykład, nie wiem, na Białorusi i tam nie ma fizycznie ładowarek Tesla, bo jest dwie, tylko są w jakichś tam dziwnych miejscach, to ona wtedy się podda, powiedz, sorry, ale cię nie zaprowadzę tam, bo nie ma prądu? Tak, jest alarm, jesteś bardzo daleko od wszystkich ładowarek, którymi są znane i zaplanuj gdzieś ładowanie, bo ci nie starczy na tą trasę. To jeżeli działa nawigacja, bo na przykład w Ukrainie z jakiejś przyczyny w Tesla nawigacja nie działa. Ale od zawsze czy od wojny? Od 2 lat. Czyli przed wojną przestała działać nawigacja w Ukrainie. Jeszcze rok przed. Tak. Rozumiem. I wtedy ja mam tylko wykres, ile mam zasięgów w samochodzie, taki wykres energii. I odpalam Waze, Google Maps i muszę korzystać z telefonu. Masz moją Skodę wtedy. Tak. Bo co robisz, jak jedziesz sobie samochodem i z jakiegoś powodu brakuje ci energii, zatrzymasz się gdzieś, 2 km od tej ładowarki przed dzisiaj. Miałeś pecha i korki, nie korki, inne rzeczy i zatrzymałeś się wcześniej. Ma Tesla jakiś na to patent? Ma patent taki, że ona po prostu mówi, że warunki drogowe się pogorszyły i jeżeli będziesz jechać dalej 130, to ci nie starczy zasięgu. Możesz przyjechać na zasięgu minus 5%, czyli na pewno nie dojedziesz. I wtedy Tesla mówi, zwolnij do 110 na przykład. No ale zwolniłeś, nie zwolniłeś, wszystko jedno, były korki, była śnieżyca i skończyła ci się energia z nim fizycznie 2 km od tego miejsca. Stanąłeś, stoisz, nie masz prądu. Dzwonisz na pomoc techniczną, czy Tesla ma swój własny Wtedy jest patent? Pomoc techniczna i Tesli też. Jakby oni kogoś kontraktują. No oczywiście, ale... Wtedy holują samochód. Można ją holować? Czy na pakę trzeba załadować? Trzeba załadować na lawetę. Rozumiem. Tak. Czyli biorą i holują ciebie tutaj pod najbliższą ładowarkę, tak? Tak. Nie ma możliwości, że mają agregat, którym ci doładują na przykład... Może już mają, ale nigdy mi się nie zdarzyło. Ja mam 80... Ale znasz ludzi, znasz wielu użytkowników Tesli na pewno i komuś musiało się coś takiego zdarzyć na przykład, chyba. Ja tylko wiedziałem to bardziej, że dla fanu. Kiedy nagrywałem dla YouTube'u, że mi się skończył zasięg i stanęłem 2 km od ładowarki, albo po prostu ktoś na starych Teslach, gdzie już bateria, powiedzmy, nie jest taka stabilna i ma różnice między pojedynczymi komórkami. I wtedy przy niskim naładowaniu, kiedy jeszcze ci pisze, że jest tam 1%, a mocniej depniesz na pedal, wtedy może się po prostu samochód stanąć. Nie? Taka sytuacja jak w innych elektrykach, że masz 2-3%, parkujesz pod domem, a rano już jest 0? Może być. Traci przez to, prawda? Bo ochłodzi się akumulator, inne rzeczy. Tu ona wtedy hałasuje, mówi, że ona przestaje ładować... przewidzi to, tak? Że będzie, że rano już się nie odjedzie? Ona mówi, że jest zimno i naładuj samochód w nocy, bo inaczej będzie rano jak klops, nie? Rozumiem. Ale mi się nie zdarzyło żadnego razu, żeby mi się skończył zasięg. Ja jeździłem w trasy takie, że nie wiem, ponad 2000 km jednym rzutem. Auto masz od grudnia 2022. Tak, 20.
20, tak. Przepraszam, 20, czyli 2,5 roku. Tak. Ile utraciłeś już pojemności? Chodźmy z tej strony, zostaniemy gdzie. Ile utraciłeś? Kolejna Tesla jedzie, nie? To jest trójka nadal? Nie, to jest SK. To jest SK, tak? To jest SK. Tutaj właśnie stojąc w tym miejscu można się naprawdę nauczyć wszystkich rodzajów samochodów Tesli, modelów i jeszcze jakie były różnice między jednym rocznikiem a drugim rocznikiem. Tak. Ja znam mniej więcej skrót tych wszystkich samochodów, czyli Sexy, ale tak naprawdę mam problem, żeby odróżnić trójkę od Eski. No to jest SK 100D, czyli przedliftowa, ale z największą baterią, ale jeszcze przed jakimiś tam ulepszeniami, więc jeszcze trzymają 100D. Ale ty tą nazwę 100D wiesz, bo jest z tyłu napis. Z tyłu napis Rzadko mają Tesla w ogóle z tyłu jakiekolwiek napisy, bo gdyby pisało, co to jest, to by się, Dzień dobry. To by się człowiek nauczył, prawda, Tak. aby wiecie. A tutaj tego nie ma i przez to nie uczymy się, nie mamy takiej możliwości jako my, laicy, nauki samochodów Tesla. No, oni po jakimś czasie po prostu przestali pisać zbliżoną pojemność baterii, jak 100D, 75D i zaczęli po prostu pisać long range lub jeżeli się nie pisze long range, to znaczy, że to jest standard range i tam Tesla Model S też była jako standard range. Rozumiem. A potem jeszcze performance, czyli takie znaczki wymyślili. A wróćmy do tego tematu. Ile utraciłeś już pojemności baterii? Tak, w okolicach 6%. 6, Czyli... I to jest liniowy spadek? Czy Tesla ma tak, że będzie na razie 6, 7, a potem się nagle załamie to? No, póki co jest mniej więcej liniowe, ale bardziej zależy od tego, jaki soft wgrywa Tesla zdalnie. Czyli jak Tesla poprawiła prędkość ładowania przez mocniejsze dogrzanie baterii u mnie, dla baterii LG, no to ja zauważyłem, że spada mi pojemność bardziej, bo po prostu bateria się gotuje do 60 nawet stopni. Przed ładowarką gotuje się do tam, nie wiem, 50, a na ładowarce się do 60. Czyli samochód jadąc na ładowarkę z tobą dzisiaj wiedział, że wybierzesz tą ładowarkę, tak? Zaczął przygotowywać baterię do ładowania szybkiego. Już zacząłem podgrzewać już było 45, a ma chłodzenie latem. Ma. Czyli utrzymuje temperaturę 60 stopni, 50 stopni, chłodząc ją latem, a grzejąc zimą. Tak, no to był wyjątek. To akurat było bardzo gorąco we Włoszech i jechaliśmy przez górę, więc bateria ciągle miała 40 tam kilka stopni, bo rekuperacja, odzysk energii podgrzewa baterię też. I jak dojechałem do ładowarki, to była wersja trzecia, więc tam wskoczyło 230 kW do baterii. No i oczywiście wtedy temperatura się podgrzała, a na ulicy było bardzo gorąco, więc podejrzewam, że trochę tam ta pożądana temperatura podgrzewania 58-59 stopni trochę została przekroczona przez to, że było bardzo gorąco i klimatyzacja nie wyrabiała. Czy możesz poprosić Teslę, żeby ci ładowała mniejszym prądem niż maksymalny prąd, który jest w ładowarce? Nie. Czyli nie możesz dbać prywatnie, nie możesz mówić, ja dbam o swój samochód i go tak troszkę wolniej ładuję. Można. Bo ładowanie wolniejsze wydłuża żywotność baterii, prawda? Tak, ale tu Tesla ma troskę o tym, żeby wszyscy ładowali i tego oficjalnie nie zezwala. Taki zestaw przez OBD takiego hakowej, nazywa się Sexy Buttons, to ten zestaw albo włącza na żądanie przyciskiem podgrzewania baterii, albo odwrotnie wyłącza go. Czyli można wtedy wyłączyć. Ale to jest software'owy czy hardware'owy? To jest podłączane pod OBD. I to jest, no jakby software'owo-hardware'owe, nie? Bo to jakiś tam kontroler, który wysyła komendy Tesli, no podszywa się pod Tesla, czyli Tesla myśli, że to jest komenda. Inny model. Tak, że to jest jakby komenda od głównego komputera, a moduł ten działa, więc klimatyzacja wtedy działa inaczej, bo jest jakby zhakowana, nie? Więc taki jest zestaw. Można jeszcze próbować na ekranie kliknąć w napis, że zaczyna się podgrzewanie baterii, bo taki czerwony napis się pojawia i wtedy ona też ma przestać podgrzewać baterię. Czyli można nie podgrzewać, ale nie można wybrać mocy ładowania na szybkiej ładowarce. Dobrze. Masz trójeczkę, 2,5 roku temu kupioną. Teraz już weszły nowe trójki. Czego ci brakuje w tym samochodzie, a chciałbyś mieć, bo się pojawiło? Tak. Najbardziej chyba podgrzewane kierownice. To chyba najbardziej pożądane. Niestety nie dostałem tego w prezencie, jak niektórzy. Niektórzy kupili samochód gdzieś tam w kwietniu, kwartał później ode mnie
I potem za chwilę im przyszedł update i kierownica stała się podgrzewana, bo była już zamontowana taka. Aha. A ja nie, nie dostałem. Czyli nie masz zamontowanej, na pewno podgrzewanej, bo byś dostał w prezencie upgrade. Generalnie potem te nowsze Tesli też otrzymali większą baterię. Chciałbym, bo moja ma 74,5, miała nowa, jakby full battery pack the new, kilowatogodzin, a te nowsze teraz, jeżeli idą z Chin LG, to 78,8 mają, czyli tam trochę jeszcze dodatkowo podbija, nawet mówią, że 80, a Panasonic nawet 82. Więc ta większa pojemność oczywiście byłaby na plus, ale ja nie powiem, że ja już się przyzwyczaiłem do tej pojemności, do tego zasięgu, co tu mam. I to jest jakby nice to have, nie? To dobrze mieć, ale żeby tam do tego wymieniać samochód, to raczej nie. Rozumiem. A gdybyś teraz Teslę, czy inaczej, nie masz więcej pieniędzy, dużo więcej, ale byś nadal trójkę kupił, czy już bardziej S-kę, czy Y o tym doświadczeniu swoim? No, generalnie teraz jakbym musiał po prostu wymienić samochód, z jakiegoś powodu, to wybrałbym podstawową trójkę, najtańszą, która jeszcze pod dopłaty podchodzi. Tak zwana Model 3, kiedyś nazywana Standard Range Plus, to jest bateria 60 kWh, z tyłu silnik i komórki LFP, czyli żelazo fosforanowe, te mniej degradujące. LiFe PO4. Tak. Więc ja bym taką wziął, bo z kolegą wczoraj jeździliśmy, fenomenalne zużycie. Dużo niższe niż u mnie. Dzięki akumulatorom? Dzięki temu, że po prostu jest nowsza, ten jeden silnik z tyłu. Bo LiFe PO4 mają większą masę, czyli mają więcej kilogramów, potrzebują na zmagazynowanie kilograma energii niż te. Są niepalne, są na pewno dużo lepsze, bo w tym momencie ja też w swoim domu idę w magazyny energii właśnie dzięki temu, że powstały LiFe PO4, które są bardzo, bardzo bezpieczne w stosunku do tych innych rzeczy. Słyszałem właśnie, że Tesla wprowadza je, ale wprowadza je tylko w niektórych modelach, gdzie ma jakby rezerwę, że ktoś kupuje mniejszą pojemność akumulatora, w związku z tym całą tą przestrzeń zajmuje ta mniejsza przestrzeń, ale jest bardziej dociążone, prawda? Tak jest faktycznie. Ale mówię, że faktycznie jeżdżąc z kolegą, ten akumulator... Zużycie fenomenalne. I on zasięg ma, to jest różnica między samochodami 2,5. Mustang jako pierwszy w Ameryce wprowadził auto z LiFe PO4. To była właśnie nowość i wszyscy mówili, cofać się do tyłu. Okazuje się, że jednak Ford wie, co robi. No i Tesla też, ale najpierw to w Chinach zaczęli to robić. Dopiero teraz do Kanady importują z LiFe PO4 pierwsze takie Tesli z chińskiej fabryki. Ja porównałem masę samochodów i on ma o 100 kg lżejszy samochód. Mimo wszystko, niż mój. Może to jest tylko różnica w masie silniku z przodu. Ja mam silnik z przodu, drugi, nie? Więc może to jest tylko tam Czyli różnica. Twój model ma 2 silniki? 2 silniki ma, z przodu i z tyłu. To dublo? Tak. Są trójki jednosilnikowe? Tak. A są 4? Nie, tylko nie. 3 też nie ma. SK ma 3 silniki Played. Najnowsza wersja, ta, która 2 sekundy do setki potrafi, to ta ma 3 silniki. Ale ma jeden silnik na jedno koło tylnie, silnik na drugie tylnie i jeden naprzód? W ten sposób, że ma napęd jakby na 3-4 koła niezależne, sterowane? Tak. U Ciebie jest napęd przedni, tylnie, co jest połączone wałkiem na wspólny napęd? Nie ma wałka. A masz napęd przód i tył? Oddzielony, oni nie są powiązane mechanicznie. To jest elektronika, tylko steruje tym wszystkim. Cały czas masz napęd na 4 koła jakby? Nie, to jest jakby tylny jest wiodący, a przód jest podłączany automatycznie. Dodaje przy poślizgach, przy wyciąganiu w górkę i tak dalej. I ten silnik zajmuje tyle miejsca, że tu nie ma już luku bagażowego? Nie, ja mam normalnie bagażnik. A w wersji jednosilnikowej jest większy bagażnik? Tego nie robili już w trójkach, zrobili jednakowe te pojemniki na bagażnik plastikowe, że po prostu ze standardyzacji. W S-kach starych była duża różnica w wersji jednosilnikowej i dwusilnikowej, bo wtedy tak naprawdę całą walizkę można było do samego przodu wstawić, popchnąć jakby pod nogi kierowcy. I jeszcze zostawało dużo miejsca z przodu. Zapasowe koło Tesla posiada? Nie mam zapasowego koła.
I w standardzie nie ma zapasowego. I nie ma zapasowego, nie ma gdzie go w ogóle wsadzić. I kolejna rzecz, bardzo istotna dla bezpieczeństwa. W tym momencie drzwi się otwierają elektrycznie. Czy jest możliwość... Tak. Miałem stłuczkę albo nie wiem, awaria i padła mi elektryka. Jak te drzwi otworzę bez prądu? Są awaryjne linki tam schowane w schowku drzwi pod jakby tapicerką i można pociągnąć i wtedy mechanicznie drzwi. Czyli trzeba wiedzieć, gdzie zerwać tapicerkę i gdzie wsadzić rękę. Jeżeli w ogóle samochód jest unieruchomiony, nie ma tego, ale też są mechaniczne klamki, które tak schowane, jakby niezauważalne. Ale po prostu ciągniesz je i też drzwi się otwierają. No bo to jest bardzo ważne, prawda, w bezpieczeństwie, żeby jednak dało się z auta wyjść w każdej sytuacji, nie tylko wtedy, kiedy jest prąd w samochodzie. Tak. No jest to. No, nigdy nie miałem takiego, żeby prądu nie było, bo jak prąd skończy się w dużej baterii, jeszcze jakiś czas działa prąd z baterii 12V. Czyli ma normalny akumulator taki samochodowy? Tak. Duży? Nie jest to duży, 45 Ah, ale jest to jakiś specjalny dla Tesli zrobiony przez Hankooka, czyli Koreańczyków i ma wysoki, jak to się nazywa, cold cranking amps, czyli ten prąd rozruchu. Czyli przy takiej małej pojemności ma wysoki prąd rozruchu i Tesla generalnie nie toleruje podmiany tej baterii na nieoryginalną, bo ona zaczyna ją ładować, jak specyficznie sprawdzać i widzi, że to jest nie to, że nie daje takiego prądu rozruchu, że tam na całą elektronikę w razie czego tego nie wystarczy i wtedy wyrzuca, że nie, akumulator jest nie ten. Jak często przeglądy trzeba robić techniczne samochodów, fabryczne takie? Fabrycznych w ogóle nie ma. W ogóle jest napisane polecenia, że wymienić filtr powietrza, który wymieniłem samodzielnie. Jest napisane, że samodzielna wymiana. Możecie przyjechać na serwis, ale można wymienić samodzielnie. Zaciski hamulcowe w naszym klimacie, w związku z tym, że sól drogowa jest stosowana, polecają co sezon posmarować. I to jest taka główna... Metalowe są tarcze hamulcowe? Tak. One nie rdzewieją? No bo jak hamujemy silnikami tak naprawdę cały czas, no ja mam w składzie problem. Bardzo hamulce rdzewieją. I prawdopodobnie jak nie zmienię sposobu jazdy, czyli nie zacznę bardziej agresywnie jeździć, to będę musiał za niedługo wymienić tarczę w ogóle z powodu rdzy. Tesla wprowadziła jakiś update, był ten problem i był poważny, że po 2 latach ludzie musieli wymieniać tarczę przez rdzę, ale wprowadziła jakiś update, że ona czas od czasu po prostu przyciska te hamulce. Rozumiem. I zamiast rekuperacji, bo zwykle odzyskiem hamuje, a wtedy to jest niezauważalne w ogóle dla mnie jako kierowcy. Ona w jakimś momencie po prostu używa hamulców zamiast odzysku. Czyli bardzo mądra rzecz, no bo i konieczna, bo mówię, tutaj w przypadku większości samochodów bardzo rzadko hamujemy tak z całej siły i to u mnie to jest odczuwalne i to jest zauważalne, a wymiana tarcz hamulcowych to jest kilka tysięcy złotych. To kompletnie nieopłacalna rzecz. No chyba tyle, wszystkie pytania Ci zadałem. I deszcz się zaczyna. Także... O 15 ma padać, teraz jest godzina chyba 13, także jeszcze to jest taka próba generalna. Taka Matrix próbuje, czy zadziała wszystko o 15, bo być ulewa tak naprawdę. Od 15 do godziny 18. Swoją drogą dzisiaj patrzyłem na moją online produkcję, którą puszczam na YouTubie i okazało się, że tylko Podkarpacie ma chmury. Cała Polska, piękne słońce, piękna produkcja fotowoltaiczna, a ja od 2 dni mamy taką pogodę jak dzisiaj. Aż smutne i niesprawiedliwe, aczkolwiek być może Podkarpacie zasłużyło sobie w jakiś sposób w Polsce na to, żeby taką pogodę mieć zamiast słonecznej. No to może minie, no bo w Ukrainie też deszczowo, że w Krakowie też burza. No w Ukrainie to w ogóle deszczowo i mokro, prawda, od wczoraj ambitnie mokro. Tak, także może to jakoś związane. Bardzo dziękuję w ogóle za to, że mogliśmy spotkać i pogadać. Koniecznie, kto nie jest jeszcze subskrybowany na kanał Sławka, to koniecznie podpiszcie się też, zasubskrybujcie jego kanał, dajcie łapkę w górę też, jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie mój. Bardzo dziękuję, to mnie bardzo motywuje. Koniecznie subskrybujcie kanały wszelakie, które oglądacie, bo to jest bardzo ważny sygnał dla twórcy, że ktoś go chce oglądać nie tak, że raz trafił w życiu i powiedział,
obejrzałem, do widzenia, ale naprawdę chcę widzieć kolejne filmy tego twórcy, a poza tym ludzie, którzy oceniają nasze kanały, patrzą na subskrypcje. Mi się całkiem inaczej rozmawia z PGE, czyli całkiem inaczej mi się rozmawia z dostawcami magazynów energii, czy jak teraz na przykład z człowiekiem od Tesli, oni wiedzą, że ja mam te 100 000 subskrybentów, niż gdybym miał milionowe wyświetlenia, a 5-6 subskrybentów. No ale sami o tym wiecie, no, to się patrzy. Dlatego proszę, klikajcie subskrypcję, bo to jest bardzo fajny, miły sygnał. Bardzo dziękujemy. Również dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I wtedy tak, widzą, do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak, bardzo dziękuję. Czy nagrywacie? A ty powiedz to jak. Dobra, to teraz pokażę, jak wygląda odłączenie i podłączenie. Ładowarka Tesla ma taki przycisk magiczny, więc nie trzeba coś tam w aplikacji ustawić czy coś. Po prostu podchodzi się, wciska ten przycisk, ładowanie jest zakończone, odstawiamy z powrotem wtyczkę i jest. No dobra, a teraz jeżeli ty jesteś na obiedzie, ja podejdę i tego nie wcisnę, to też cię odłączę. Też jak teraz wcisnę guzik, to się otworzy. Czyli mogę cię auto odłączyć do ładowarki wrednie. Jeżeli nie ma klucza, jeżeli nic z kluczem nie ma obok, to nie. Aha. Jedyne co można zrobić, jak nie będzie, to tylko podłączyć do ładowarki. Czyli to mogę, tak? Tak. Zróbmy eksperyment, czekaj, no to... Czekaj, się odsunę. Podejdź. Czyli ciebie nie ma. No podejdź do mojego samochodu najlepiej. No teraz i tak to jest w telefonie, nie? Dobra, no i to podchodzę, czyjaś stoi. Jak to odbiłam? Trochę do góry. Aha. No. Czyli możecie komuś auto naładować jak chcecie. Pod warunkiem, czyli świadome stanięcie na parkingu przy ładowarce jest jakby zgodą na ładowanie, prawda? I tutaj jest to, że kierowca może pobiec szybko do ubikacji, a pasażer może go podładować. Dobra, pokażesz nam bagażniki, jak wyglądają? Dual motor. To jest... Czyli mamy jeszcze głębszy skrowek jeden, tam mamy dużą przestrzeń. I z przodu jest... Dlaczego wozisz z sobą przewód do ładowania? On się w ogóle przydaje? To korzystam z tego przewodu do ładowania na darmowych słupkach, tam gdzie nie ma kabelka, tutaj w dwa. Czyli dlatego go z sobą wożę. Tam w domu co ładujesz na tym darmowym słupku, to z tego korzystasz. Tak. Aha, bo jeszcze tak, jedno pytanie. Tesla ma czujniki odległości, normalne, ultra dźwiękowe. Stare te. Nowe już nie mają. Ale stare mają. Tak. Ja słyszałem, że upgrade'em zostały wyłączone. To prawda? Mi nadal działają. Ja porównywałem specjalnie to wczoraj do Tesli, która nie ma tych czujników. Zupełnie inaczej chodzi ta wizualizacja tak, krawężników i tak dalej. Czyli ona tylko na kamerki patrzy i rysuje też krawężnik, który idzie wzdłuż tutaj drzwi, wokół samochodu całego. A moja Tesla, która ma tylko czujniki, ale też kamerki, pokazuje mi tylko to, co widzi przez te czujniki. Ona mi nie pokazuje tego, co tu się dzieje. A gdzie masz kamery w tym momencie zainstalowane fabryczne? Fabryczne kamery są tu. Teraz chodzi klima, chodzi ci samochód przed jazdą? Tak, samochód się chłodzi. Tu są 3 kamerki. Tu po każdej stronie w kierunkowskazach patrzą do tyłu. Czyli martwą strefę. Martwą strefę patrzą i podświetla mi to się na ekranie. Jak wyłączam kierunkowskaz, widzę martwą strefę. Tu kamerki, które patrzą tu, jakby trochę do boku i do przodu. I jest tylna kamerka nad tablicą. I nie masz autopilota na pewno, bo... Mam. Masz pełny, możesz sobie... Nie ten pełny, nie ten, który był płatny, ja mam taki zupełnie podstawowy. Ale można go dokupić? Czy to jest Mogę dokupić, tylko nie ma sensu, bo regulacje unijne
faktycznie ten autopilot zabraniają. Czyli auto ma, jak z kierownicą, że kierownica jest nieogrzewana i koniec, bo jest nieogrzewana. Tutaj można dokupić to. Ja mogę dokupić przyspieszenie o pół sekundy do setki, sobie jeszcze zrobić szybszy samochód, czyli zamiast 4,5 będzie 3,94 sekundy do setki. Czyli S-kę możesz dokupić jakby. No tak. No śmieszne to jest, nie? Że kupujemy, ale to jak z grami na komputerze. Tak. Kupujemy grę, ale możemy dokupić tam do niej kilka rzeczy fajnych. Czyli parkowanie automatyczne, takie rzeczy? Nie, ja nie mam tego, bo to jest właśnie w tym poszerzonym i pełnym autopilocie wchodzi to parkowanie. Teraz tak, nagrywanie drogi w czasie jazdy, te kamerki bezpieczeństwa jakby, w razie wypadku, w razie, nie wiem, ktoś ci zjechał drogę. Jeżeli coś będzie podejrzane, samochód sam nagra, jeżeli ja wciskam sygnał, to też nagra. I jeszcze oddzielnie mogę przez ekran wejść i wcisnąć, że chcę nagrać. I nagrywa to na swoim komputerze i masz do tego dostęp. Tak, ja mam pendrive'a normalnie w schowku. Rozumiem. Bo ja tam miałem w Peugeocie, że nagrywał wszystko, tylko nie miałem dostępu. To było w serwisie, gdyby coś, to teoretycznie. Więc jak mnie zatrzymała policja za prędkość, to nie mogłem udowodnić, że jechałem wolniej. No, mimo nagrania go nie miałem, prawda? Musiałem mieć własną kamerkę. Ty też masz kamerkę naklejoną własną, ale ona jest... To tylko do YouTube'a. Bo te kamerki, nie będę całego pendrive'u używać na filmiki. Nie? I jakość tych kamerek nie. I on nagrywa ze wszystkich kamer, jakie są, tak? Nie. To co udostępnia mi, to pokazuje jedną z tych 3 kamerek z przodu, tylną i te dwie boczne. 4. Czyli jeżeli przychodzisz po obiedzie i masz stuknięte auto, to możesz sprawdzić, co tu się działo. Tak. I to musi być włączona taka opcja cały czas? Musi być włączony tryb wartownika. Czyli ci wychodzi troszkę akumulator. Tak. Średnio za dobę 5% może wysadzić, jeżeli to jest taki gdzieś ludzie chodzą cały czas wokół. Czyli zostawiasz na parkingu przy lotnisku, lecisz na wczasy, to jest ryzyko, że może ci się wyładować bateria. Wtedy albo trzeba gdzieś dalej odstawić ten samochód, żeby nikt tam nie chodził. Wtedy w ogóle wyłączyć tą opcję i wtedy mniej niż 1% dziennie będzie schodził. Czyli ja mogę naprawdę na długie wczasy pojechać i wszystko będzie dobrze. A poza tym na lotniskach, przynajmniej w Gdańsku, na każdym z parkingów stoi ładowarka bezpłatna i pomysł jest taki chyba, że po prostu odstawiasz tam samochód, podpinasz i jedziesz. Aż tak można? Ale blokujesz komuś miejsce ładowarki ale tam z kolei. jakby niby blokuje, ale nie ma jakiegoś... Ładowarka bezpłatna i stoi na parkingu i tyle. Więc... Możesz zaprogramować go tak, żeby ci o godzinie 7 rano auto nagrzał w zimie do temperatury i tak dalej. Też to możesz aplikacją zrobić? Uruchomić z aplikacji to robiłem akurat przed wyjazdem standardy. Wczoraj, nie? Ciśnienie w oponach bada? Bada. Podaje ciśnienie, czy podaje, że są koła nienapompowane? Nie, podaje dokładne ciśnienie, czyli teraz na przykład 3,1 czy 3,4, tam ile jest rozgrzana opona, nie? Zalecane jest 2,9, ale żeby mieć mniejsze zużycie, pompuje 3,1 bar. I on się nie pluje, pozwala, że może być więcej. On ma jakieś tam widełki, w których on nic nie mówi. Jeżeli będzie za wysoko albo za nisko, wtedy zgłosi alarm. Jeżeli masz kogoś jadącego w strefie tej ślepej strefie za tobą, masz jakieś komunikację na lusterku, czy gdzieś, że... Nie. Na czyli kamerka nie ma jest żadnej komunikacji. Ale... Ja mam na ekranie. Czyli jeżeli będzie to osoba, to będzie osoba narysowana na ekranie, że obok samochodu ktoś idzie. Ale taki w grafice komputerowej. Rozumiem. Czyli musisz patrzeć cały czas z zezem, bo jedyne wszystko, co ty masz, to jest na tym ekranie. Nie masz żadnego nic z przodu. Nie ma. Więc w czasie jazdy musisz tak lekko zezować. No tak. Ja głównie używam autopilotu, więc prędkości nie muszę cały czas śledzić, ale też się nauczyłem, bo to jest proporcyjne do naciskania pedalu przyspieszenia. Prędkość odpowiada temu stopniu ciśnienia. Ona nie będzie się przyspieszać dalej. Ona zostanie na przykład na 80 km na godzinę, bo ja już mam to odczucie, jak trzeba trzymać pedał. Odczytuje znaki drogowe? Tak, ale nie idealnie. Czyli jak widzi prędkość 70, to ci powiesz, że bo nie było jej na nawigacji, nie ma, ale ci napiszę. Głównie działa, ale czasami nie działa. Mi udźwigi mostów do 10 ton, tak ja mam 10 na godzinę ograniczenie prędkości. W ten sposób, także potrafi... Nie. Ale też czasami ma na mapie zapisane stare prace drogowe i wtedy ja dzisiaj jechałem z Warszawy, no to wjechałem na strefę 70.
kiedy wszyscy jadą 120, 140, a u mnie co prawda samochód kojarzy, że to jest ekspresowa droga, więc on mi tylko pokazuje, że jest to ograniczenie, ale nie zwalnia. I więc ja mogłem dalej jechać sobie normalnie 120, tylko miałem ten dziwny odczyt. Z punktu widzenia Tesli teraz zwolniliśmy już to miejsce, ono jest puste. Puste. Nie ma żadnych czujników, ona nie wie, że koło tego jesteś. Zdarza ci się często na przykład, że przyjeżdżasz pod ładowarkę Tesli, a tam stoi samochód nie Tesli, w którym było wolne miejsce, zaparkował sobie gość? Nie zdarzało mi się. W Polsce, tutaj, w krajach europejskich, tam gdzie podróżowałem, nigdy takiego mi się nie zdarzało, ale widziałem zdjęcia na przykład z Turcji. Tam to jest normalka. Bo normalnie jest tak, że są specjalne miejsca parkingowe tylko dla elektryków. Tutaj tego nie ma. Tu jest normalne, ogólnodostępne miejsce przy basenie. Jakby ktoś zgłosił na straż miejską, to straż miejska nie wypisałaby. Bo to jest, nie ma koperty. Nie ma. To jest normalne miejsce. Tak. Ale jak są koperty, to teoretycznie straż miejska i policja powinni zabrać zielonej rejestracji chyba, nie? Czy zabrać podłączenia do ładowarki? Nie wiem. U mnie, jak ja tu stoję, generalnie jak to jest zielone, to tylko podczas ładowania. Mogą wypisać. Ale są zielone miejsca w Gdańsku na przykład, w Gdyni widziałem, w Gdyni, zielone miejsca do parkowania dla samochodów elektrycznych bez ładowarek. Tylko specjalnie stworzone przy dworcu kolejowym. O, to ja nie wiedziałem. No to jak będziesz w Gdyni kiedyś, to przy dworcu kolejowym, zresztą mam taki chyba shortsa puszczonego u siebie na kanale, są zrobione zielone miejsca dla samochodów elektrycznych bez ładowarek. Po prostu taki przywilej, tak jak buspasem możesz jechać autem elektrycznym, to tam możesz parkować autem elektrycznym. No wczoraj akurat jeździłem buspasem, to wygodne. W Warszawie to jest super. Ale to jest do czasu, prawda? Bo teraz tych samochodów jest, nie wiem, teraz jest 10 tysięcy pewnie albo 15 tysięcy elektryków w Polsce, ale jak się wprowadzi prawo unijne, że będziemy kupowali samochody tylko elektryczne, no to wszystkie przywileje zostaną zabrane, no bo nie można dawać wszystkim przywilejów, to będzie bez sensu. Akurat chyba tylko następny rok jest ten przywilej, potem ustawa o elektromobilności chyba już nie przewiduje tego darmowego parkowania, buspasów i tam różnych takich rzeczy. No to takie zachęta dla nowej technologii, żeby dużo ludzi zachęcić, żeby ktoś kupił, a jak kupi i mu się oczy otworzą, powiedzą, o, naprawdę super, to reklamuje pozostałym, prawda? Ale trzeba ten początek dać.